Jesteśmy dzisiaj Project The Bicycles, czyli Dominik Dominiak. Słynny człowiek, który wygrał już wiele nagród na targach Bespoke. Powiedz mi, co tam wygrałeś? Wygrałem Best New Builder, czyli najlepszy nowy konstruktor i nagrodę innowacji Mike'a Barrowsa, czyli człowieka, który robił lotusowe rowery na olimpiadę. To szczególnie bliskie mojemu sercu, szczególnie się cieszę z tej nagrody właśnie. Przyczyną był właśnie taki rower, rozumiem. Akurat może nie ta sztuka, ale generalnie o to chodziło. To jest Frankenstein akurat dla mojego Frankenstein. To jest rama, która zawiera prototypy większości rozwiązań, które stosowałem później. Czyli na przykład ma w pełni drukowane tylne widełki, ale za to jest na mufach, takich bardziej klasycznych. Ma podwójną rurę górną. Co ona jeszcze z takich dziwnych rzeczy? Ma półwewnętrzne prowadzenie przewodów. Ona zawiera... jest zrobiona z kilku różnych rodzajów stali. Tu mamy 17.4, to jest chyba 316 z tego co pamiętam. To jest XCR, a to jest Spirit. Czyli ona po prostu zawiera różne materiały. To co akurat miałem pod ręką jest na hamulce klasyczne, szczękowe. Piasty na szybko zamykać, także to jest taki bardzo... Zawiera technologię od lat 70. do 2020. A powiedz mi, ta rama akurat jest niepomalowana z założenia, czy ona jest teraz w jakiejś fazie? Ta rama jest w fazie przedlutowania. To ona jest połapana topnikiem. Jeszcze nie jest wyprostowana, nie jest wsadzona do jiga, natomiast jest przygotowana do lutowania. Specjalnie przed waszą wizytą się nie zabierałem, żeby nie nakryć, nie nabrudzić i też żeby było co sfilmować. Ale ona potrzebuje tak jeszcze 2-3 godzinki i pójdzie na piaskowanie. Rozumiem, to jest właśnie ten famous. Tak. Z Bespoke'a za nagrodę. Bespoke, czyli show Handmade Bicycles, najsłynniejszy chyba na świecie w tej chwili, na pewno w Europie. W Europie na pewno. No to jest jeden z tych dwóch. Kiedyś był NARS, teraz mamy Made w Stanach, no i Bespoke od zawsze. Pistolu. No i to jest ten rower, który wygrał te nagrody. A powiedz mi, jak ty w ogóle się o tym Bespoke dowiedziałeś, jak tam trafiłeś? Ja Bespoke śledzę od lat, bo to jest... Ja co roku jestem bardzo podekscytowany, jak jest Bespoke, bo są najlepsze zdjęcia, się powiedziałem, tak najbardziej inspirujące. Kiedyś był Flickr, później Instagram, także zawsze go śledziłem, a jak się dowiedziałem, że Bespoke będzie w Europie kontynentalnej i to jeszcze 5 godzin od Łodzi, to nabrałem przyspieszenia i zrobienie jakichś projektów w piwnicy postanowiłem po prostu spróbować się wystawić. Nie z zamysłem komercyjnym, natomiast po prostu chciałem poznać swoich bohaterów, powiedzmy. Super to wygląda. No bo to się akurat udało. Malował Tomek z samej ramy. Lakierek jest kameleonowy, czyli mamy taki fiolet wpadający w granat. Są diamenciki. To zrobiło dużo wrażenia, bo miałem stanowisko przy oknie. Codziennie o 17 wychodziło słońce akurat, także to wyglądało ekstra. Że ta konkretna sztuka jest idealna, to bym nie powiedział. Ona wygląda fajnie z zewnątrz, natomiast oczywiście w kolejnych, które buduję z tego modelu, to będzie kilka zmian. Może nie będzie tego widać z zewnątrz, natomiast kilka rzeczy na pewno zmienię. Ale się udał. Zdecydowanie się udał. Mimo że jest taki dosyć... idzie pod prąd obecnym trendom, czyli nie zależało mi, żeby był super lekki, nie zależało mi, zdecydowanie mi nie zależało, żeby był super sztywny, bo to wręcz przeciwnie powiedziałbym. A ile on waży w ogóle? Cały waży koło 8. Okej. A jaki to jest rozmiar? To jest 50, prawie 56, taki Okej, czyli pod ciebie. Tak. Zbudowałem do siebie. I na przykład z takich elementów bardzo ciekawych, to może pierwszy raz łapiemy to na filmie. Zobaczcie, tu jest flex. Czy wasz rower to potrafi? No mój potrafi, tak? No. I to jest coś, co ciężko spotkać w sprawnych technicznie rowerach. Natomiast mega dodaje dużo komfortu. Nie przeszkadza to w czasie jazdy ten flex? Nie. Zupełnie nie przeszkadza. To nie jest coś, co
jakby czujesz tu i teraz, natomiast jak się pojeździ 5 godzin na rowerze, to zmienia wszystko naprawdę. To dodaje sporo. Zresztą nie wiem, to dam radę pokazać tak ręcznie. Natomiast sporo flexów w tą stronę. Okej. No tak, ale widziałem, że jest tutaj ten element. Mikro zawieszenie. Ciekawe. Dużo dają też te spłaszczone widełki. No widełki tylne w ogóle są drukowane. No, mamy już od Dominika obiecane, że dostaniemy rower do testu przyszłościowo, więc to wszystko sprawdzimy. Na pewno nie ten, bo dostałby 2 gwiazdki na 10 pewnie za sztywność. Okej. Ja jestem zadowolony. To jest efekt, który chciałem osiągnąć. Tak? O, dobrze. Tu się zawsze musi pojawić to pytanie. Domyślam się, że to nie jest twój w ogóle pierwszy rower, no ale jaka jest twoja historia? Opowiedz nam o tym, co to w ogóle jest? Projektowaniem roweru zajmuję się już od ponad 15 lat. O jest. Tylko że pierwsze moje rowery to budował ktoś inny. No. Na przykład Mielec spawał moje ramy. A to jest pierwsza rama, którą zrobiłem własnoręcznie. Ona powstała w komórce w bloku. Dlatego ona wygląda lepiej z prawej niż z lewej. Nie wiem, czy to będzie widać, że jakość wykończenia z lewej strony jest katastrofalna, bo nie mogłem po prostu się zbliżyć z lewej strony. No. Na przykład mam zacieki kleju tutaj doskonale widoczne. Nie wiem, o czym mówi Komu oczywiście. tata kleił taboret w latach 90. to wie, o co chodzi. Z prawej wygląda trochę lepiej, bo mogłem podejść szmatką. Nie no, naprawdę robiłem to na 3 metrach kwadratowych z piwnicy w bloku. No, takiera. Ale wyszedł mega prosto. Powiem, że wyszedł prościej niż fabryczne treki. Okej. Tego nie puścimy oczywiście. No ale... Rurki karbonowe są z Carbon Center w Łodzi. Mufy są z drukowanego aluminium. Okej. Prawie się nie podniosłem finansowo z tej inwestycji, bo to jeszcze było robione, w którym to było w 2018 chyba roku. Okej. Ten drog był mega drogi. No oraz później dołożyłem kilka jeszcze elementów do niego, na przykład kierownica, to było No jest super. pierwsze wydruki w stali, jest całkowicie drukowany mostek, tak samo te łączniki tutaj, rurki z Australii. Pięknie. Weszła fajnie, no, lakier kładłem sam na mosku, co pewnie widać, z puszeczki. Nie, jakie logo ładne. Tak. Logo też jest drukowane. Logo jest tak, jest embosowane, szlifowane. No i klasyczne siodło oczywiście jakieś. Tak. Pięknie. Podróbka Brooksa. Tak, podróbka Brooksa, ale bardzo ładne. Prawie takie dobre jak oryginał. Tak. No, ten rower naprawdę bardzo dużo przejechał, jestem bardzo zadowolony z niego. No i na pewno dodał mi skrzydeł, bo skoro już mi się raz udało, to później budowałem kolejne, było parę ram. Właściwie każda rama, którą zbudowałem do tej pory była inna, bo były stalowe, tigowane, były właśnie karbony, były hybrydy metalowo-węglowe i to jest chyba ten styl, który ja będę próbował używać dalej, czyli właśnie łączenie różnych materiałów, bo żeby uzyskać troszeczkę niecodzienne charakterystyki. Najwięcej odnoszący sukcesy produkt eksportowy. Widelec stalowy, drukowany w całości, w 3 częściach. No. To jest akurat egzemplarz na hamulce klasyczne. No. I on jedzie do Brazylii. Ale człowiek, rozumiem, zamawiający może wybrać wersję na... Tak. No tak jak w tym rowerze z Bespoke, to jest ten sam projekt, tamten był na tarczę i miał prowadzenie kabli w środku, a ten jest akurat pod klasyczne haki, hamulce szczękowe. Także dostałem bardzo dużo zapytań na temat widelca, właściwie więcej niż o samą ramę, bo ludzie byli ciekawi, co to jest za widelec. Ma bardzo ciekawy kształt widełek, to jest akurat nie dlatego, żeby wyglądało fajnie, tylko że one fajnie pracują. Czyli rzeczywiście pochłania te drgania bardzo przyjemnie. I taki był zamysł. I to jest alternatywa dla karbonowych widelców w ramach szosowych. Ja takich nie będę montował. Ile mniej więcej waży ten widelec? Niecały kilogram, zawsze 3-cyfrowo. I jak łączone są te elementy? Są montowane, dobra. Tak. A całość jest drukowana? Tak, oddzielnie? Wszystkie 3 elementy są drukowane. Jeszcze jeżeli byłaby potrzebna dłuższa sterówka, to po prostu będę glutowywał 4. element, czyli taką standardową rurkę Columbusa. Czyli będzie z 4 kawałków złożonych. Ty sam to lutujesz później? Tak.
Okej. By nie było wątpliwości, w tym przedsiębiorstwie istnieje także odpowiednie wyposażenie, sprzęt do lutowania, proszę bardzo. Wentylacja. Wentylacja nawet jest, to miłe. Więc ta rama, którą widzicie, oczywiście będzie także miała swój finał. Przygotowana jest, do czego tam jeszcze trzeba wykończyć. Wszystko jest tutaj możliwe. Ideą całej konstrukcji, bo jak wrzuciłem to po Bespoke, to w ogóle tysiące ludzi o tym rozmawiało na temat rozwiązań w tej ramie. To znaczy, wspominałeś o tym, że ma specjalne możliwości, to znaczy tłumienie drgań. Po to między innymi są te płaskie widełki z tyłu, czy podwójne rurki na górze. Jaka jest idea? Ja staram się stworzyć alternatywę dla niewygodnych rowerów, które są teraz dostępne w sklepach. Bardzo często ludzie, którzy się nie ścigają, a pasjonują się rowerami, dostają po prostu rowery wyścigowe, których nie potrzebują. I ja miałem kilka przygód na takich mega drogich rowerach. Nie podobało mi się, po prostu nie podobało mi się, jak te rowery jeżdżą, są za sztywne. Dlatego ja staram się wręcz zaprojektować, może nie SAG w rowerze szosowym, natomiast staram się zaprojektować pewne wartości ugięcia pod konkretnego jeźdźca, żeby faktycznie po 5-6 godzinach jazdy dalej być w miarę świeżym. A w jaki sposób to projektujesz? To znaczy, czy jesteś w stanie to jakoś sprawdzić, który element i jak pracuje? Jak to jest myślę? U mnie wszystko powstaje w komputerze najpierw, czyli ja robię model, robię symulację i na przykład przekroje widełek są podyktowane nie estetyką, tylko właśnie wartością, powiedzmy, no nie chcę używać słowa skoku, tak jak w rowerach MTB, ale pewnymi wartościami flexu, które bym chciał uzyskać. To się bierze stąd. Czy to oznacza, że rower też można zaprojektować pod określoną wagę użytkownika? Tak, koniecznie, zdecydowanie. Okej. Czyli przyszłościowo twój klient będzie mógł powiedzieć, chcę mieć taki rower. A jakiej to wielkości jest skok? W ogóle to się da określić? Czy raczej to jest kwestia tylko tłumienia drgań? Kilka mil do centymetra. Okej. To jest mierzone w siodle? Rozumiem? To jeżeli by, tak, no ten centymetr to będzie między tylną osią a powierzchnią górną siodełka. Okej, rozumiem. Czyli przy wyciągnięciu siodła i przy ustawieniu czyli coś jak w tych starych Softailach w latach 80. Były takie malutkie damperki elastomerowe i one miały tam z 15 mm skoku. Tak, przy twardym elastomerze nie było tego czuć, natomiast po paru godzinach jeżdżenia rzeczywiście można się było poczuć bardziej świeżym. Ta rama z Bespoke tam miała dwie rurki także podsiodłowe. Tutaj masz jedną, za to podwójną górną. Rozumiem, że jakby można wybrać do swojego własnego roweru różne rozwiązania. Jeżeli ktoś będzie chciał mieć większą amortyzację czy komfort, to wtedy te dwie rurki, żeby one pracowały bardziej, dokładnie. Albo tak jak tutaj, tak? Dokładnie i rurka podwójna podsiodłowa ma mniej więcej, no prawie 2 razy, może nawet nieco ponad 2 razy większą elastyczność, czyli jeden będzie zadowolony, a drugi będzie narzekał, że ma zbyt wielki support. Więc to jest też taki element bardzo indywidualny. Ta rama będzie akurat w okolicach supportu stosunkowo sztywna, bo tutaj nie ma spłaszczonych widełek, to są takie bardziej klasyczne przekroje. Natomiast będzie bardzo przyjemnie amortyzowany przód, główka, także nadgarstki będą bardziej odpoczywać. Czy materiał także jest dobrany pod kątem, że mają określone elementy pochłaniać inne rodzaje drgań? Zdecydowanie tak. Ten rower akurat jest cały stalowy, on jest z 3 różnych rodzajów stali, to prawda. Natomiast w tym rowerze, który widzieliście na Bespoke'u, były też 3 materiały, ale tam mieliśmy przede wszystkim miks stali i włókna węglowego. One pracują na różnych częstotliwościach, czyli w tamtym rowerze mamy dół zrobiony ze stali, fajnie sprężynuje i te szybkie wibracje filtruje, natomiast góra jest zrobiona bardziej pod taki coś ala zawieszenie, coś jak sprężynujący fotel w tirze. Dobra, to dokładnie sprawdzimy, jak już będziemy mieli testówkę. Szczególnie tego tira. Tak. Powiedz mi, czy są jakieś ograniczenia związane z wagą? Bo te ramy wyglądają dość filigranowo, szczególnie te cienkie rurki. To może być pytanie. Zaprojektować można na każdą wagę. Ja sam ważę ponad 100, a mam filigranowe widełki.
Okej. A czy badasz to także zmęczeniowo? To znaczy jest to symulacja głównie najpierw w komputerze, zanim coś zrobisz. Tak. Znaczy symulujemy w komputerze. Nie robiłem testów takich mechanicznych, wytrzymałościowych, dlatego że ja nie produkuję seryjnie, więc Okej. jakby nie mam potrzeby robienia tego. Rozważam dla widelców, bo tych widelców będę robił prawdopodobnie Okej. więcej, więc rozważam zrobienie takiego na testy. Mhm. Natomiast nie ma to troszeczkę sensu, tylko że każda rama jest inna, ma inny rozmiar, inny dobór materiału, więc Mhm. jakbym zbadał jedną, to nie będzie miarodajne dla innych egzemplarzy. Najważniejsze pytanie. Mhm. Rozumiem, że rowery już można zamawiać, że firma funkcjonuje. Tak. Ile kosztuje rama? Ramę sprzedaję za 5,5 tysiąca euro. Okej. Bez podatku i to zawiera ramę, widelec, stery, Mhm. obie ośki i jeżeli jest zintegrowany maszt, no to oczywiście maszt. I to jest ta wersja półkarbonowa, półstalowa? Tak, albo stalowo-stalowa. Czyli Okej, czyli klient ma do wyboru, cena jest ta sama. Mhm. Jaki jest mniej więcej okres oczekiwania w tej chwili, gdyby ktoś się decydował? W tej chwili jakieś 5 miesięcy. Okej. Czy konieczna jest wpłata zaliczki? Konieczna jest płata zaliczki, dlatego że nieodebrana rama mogłaby mnie zrujnować finansowo. Nie, no rozumiem to, no to Tak, wiesz, no to te różne customy. Niestety wydruki są stosunkowo drogie, bo Mhm. same rurki Columbusa to jeszcze nie jest taki Mhm. drogi materiał. Samo karbon nie jest aż taki drogi, natomiast stosunkowo dużo kosztów wchodzi w wydruki. A Mhm. wydruki są jakby użyteczne tylko dla jednego rozmiaru, dla jednego Mhm. konkretnego użytkownika, także Mhm. przynajmniej muszę wziąć zaliczkę, żeby mi pokryła wydruki. Mhm. Rozumiem. I te wydruki także robisz tutaj gdzieś w okolicach? Mam 3 dostawców, stal na Dalekim Wschodzie, Mhm. a takie rzeczy jak aluminium zazwyczaj robię w Europie. Mhm. Rzeczy, których mniej widać, czyli jakieś wydruki plastikowe, czy na przykład takie elementy, które trzymają w środku Mhm. linki, żeby nie robiły hałasu, robię sam u siebie w Mhm. domu. Okej, rozumiem. Dominik, Mhm. Project D, polecamy, firma z miasta Łodzi, wyjątkowe rowery powstające w Polsce. To jest to, a wy już możecie czekać na test. Dokładnie. Zapraszam.